Witam Was serdecznie. Słuchajcie, spotykamy się na pojedynek. Ja swój pojedynek już odbyłem. Jak słyszycie, zjadliwe bydle wersja wirusa 2025 jesień już próbowała mnie przetestować. Nie dałem się, standardowo naturalną odporność trzeba odbyć, skonfrontować się z gościem i zapomnieć, że był, chociaż po głosie słyszycie, że echo po nim zostało. No ale dacie radę chyba z inną barwą głosu. Przez chwilę wychodzimy na prosto. Ale spotkaliśmy się tu w innym temacie. Chodzi o pojedynek nie z infekcją, a pojedynek dwóch fantastycznych maszynek. Już czekam na to ewidentnie. Wiem, że moi widzowie czekają i wiem, że moja skóra, którą pokrywa jakieś wilcze futro, też czeka na to. Bo to trzeba usunąć, słuchajcie. Bez przesady. Trzeba dobrze wyglądać, trzeba dobrze się ogolić i trzeba wyłonić zwycięzcę dzisiejszego pojedynku. Bo sam jestem ciekaw, która jest ewidentnie przyjemniejsza, skuteczniejsza, po prostu lepsza. A o czym mowa? Mówimy o dwóch maszynkach, którą dzięki pierwsza husaria produkcji kolegi Monosero, które dzięki Piotrowi, Piotros 2, ksywa z golarzy.pl, dziękuję Piotrze jeszcze raz, mamy przyjemność przegalać, konfrontować się, weryfikować, testować, oceniać i podziwiać, bo jest to ikona pięknego polskiego tradycyjnego golenia. Przy okazji, przypominam, polska produkcja. A przy okazji niesamowicie wizualnie ciekawa pozycja. I druga rzecz, R41 GS Grande Stainless Steel. Tak, te dwie. To jest produkcja Müller, niemiecka, aktualnie dostępna. Przypominam, można ją nabyć. A to jest unikat. Ale co nie zmienia faktu, że to jest nasza ikona polska, jeżeli chodzi o produkcję maszynek. A to jest ewidentnie też ikona, bo R41 można lubić, można nienawidzić. Przeróżne są opcje, ale jest to wyznacznik, jest to ikona w tradycyjnym goleniu. Już jest, za życia. Bo bardzo często się porównuje właśnie do R41, czy coś jest tak samo skuteczne, mniej skuteczne, czy coś jest przyjemniejsze, mniej przyjemne, czy coś jest wizualnie ciekawsze. Jakby nie patrzeć, no ikona, kropka. Słuchajcie, te dwie maszynki testujemy. Przetestujemy je, no bo jak testujemy, to żyletki, blaszki, które są ewidentnie przewidywalne, ostre i uniwersalne. Zapraszamy Personę Comfort Coated amerykańskiej produkcji. Wyciągamy, słuchajcie, dwie sztuki. Mamy, tak jak pamiętacie, w rzędzie poukładane. Bierzemy ze środka, żeby nie było, że któraś nie patrzymy. Ty jesteś w komisji. Wszystko transparentnie. Nie zaglądamy. Wyciągamy. Słuchajcie, dwie nowe, nieopisane i na papierku, i na blaszce, bo moja wersja amerykańskich blaszek taka jest, jak nasze, pamiętacie, wersje z testowania tych żyletek. Nasze dochodzenie, moje i moich widzów, kolegów przy okazji z forum czy z grupy facebookowej, znaleźliśmy 3 różne wersje opisów. Albo 2 różne, albo w ogóle brak, co nie zmienia faktu, że rozmawiamy o tych samych żyletkach. O dobrej jakości, o bardzo dużej przyjemności golenia i efektywności. Ereczka już załadowana blaszką, no naprawdę mieni się. Wygląda to pięknie. Pierwsza rzecz, no i husaria. Naprawdę, za każdym razem jak ją mam w ręku, to mam banana na twarzy. Czemu? Bo ktoś to stworzył, dokładnie kolega Monosero jako koordynator, ale też bardzo duży udział społeczności tutaj w tym był i to mnie najbardziej cieszy. Że nawet, tak jak się ostatnio dowiedziałem, nawet w tym, jak wygląda rączka, też była określona koncepcja wspólna i to jest genialne. Naprawdę. Tu się po prostu buzia sama cieszy. Tutaj jest ewidentnie większy gap i ewidentnie większa
No, ekspozycja żyletki też. Ale wiemy dobrze, charakter RK ma swój. Ewidentny, bezdyskusyjny. I tutaj każdy wie, kto miał na twarzy RK, że tak jest, a szczególnie wersja GS, która jest troszeczkę bardziej zdecydowana od popularnej wersji. Słuchajcie, dla przypomnienia, kto jeszcze nie widział. Husaria, golenie, nadrabiamy, jeżeli jeszcze nie oglądaliśmy filmu. To jest pierwsza pozycja, jeżeli chodzi o kwestię z tych dwóch maszynek. Ona była pierwsza testowana, więc zapraszam na film, jeżeli jeszcze ktoś nie widział. I wersja R41 GS też, jeżeli ktoś nie widział z tej strony tym razem, zapraszam do filmu. Audiowizualnie warto nadrobić, jeżeli są jakieś zaległości. Ale szybkim skrótem 100 gramów, 113 gramów, 96 mm rączka, tutaj 6 mniej, tutaj jest smuklej, jest ładniej moim zdaniem, jest bardziej ciekawie. Tutaj jest klasyka gatunku, jeżeli chodzi o myle, słupek, opis laserowy, szeroka, naprawdę szeroka średnica, chyba jedna z szerszych, jakie w ogóle kiedykolwiek w ręce miałem, jeżeli chodzi o maszynki do golenia. Tutaj, jak ja to mówię, moletowanie 3D a la kopia husarska, tylko po to, żeby się to lepiej, fajniej, stabilniej, ładniej trzymało. Wysoki połysk, tylko od dołu. Czapki nie jest wysoki, ale ogólnie wysoki połysk, wszystko w folerce. Tutaj mamy piękną satynkę. Tyle. Czas się golić, słuchajcie. Obie do tego samego kubka, ta sama ciepła woda, żeby nie było. Co jeszcze dzisiaj? Zaraz od razu zarzucimy sobie tak zwany poślizg, czyli coś, co nam pomoże. Coś, co pomoże i skórze zarostowi, a przede wszystkim maszynkom. Steampunk Shave Oil. Polecam. Nasza polska produkcja Pandreval. I to naprawdę taka buteleczka w środku kryje ciekawy olejek Shave Oil Steampunk, który pachnie, zaznaczam, szyprowo tym, czym pachnie aftershave. Żeby ktoś się nie nabił, znowu i co ty gadasz, przecież miał być olej, a tu jakieś zapachy uległy. Nie są mocno agresywne, ale są. Więc to nie jest olejek całkowicie bezzapachowy. Lekka kryza jest, ale na nią trzeba uważać. Bo tutaj to tłustość nam wylatuje, zobaczcie, jest, no, ciężko to kryzą. No jakaś jest, ale ogólnie leci. Więc żebyśmy sobie tego tutaj po łazience nie rozchlapali, bo wiadomo, oleje, jak wszelkie tłuszcze, ciężej się zmywają. Słuchajcie, umyjemy sobie ręce, żeby nie było, bo to jednak lepiej maszynkę trzymać nie natłuszczonymi rękami. To jest pierwsza rzecz. Tutaj już nam tu ładnie będzie wszystko sobie na twarzy pracować. Także, o tak, ten korzenny steampunkowy zapach, który jest niepowtarzalny, moim zdaniem bardzo ładny, kwestia gustu, już się rozchodzi po skórze, a olejek sobie pracuje. Czy musimy ten olejek koniecznie używać dzisiaj, jeżeli chodzi o mydło? Wydaje mi się, że nie, ale zobaczymy. W razie braki, Osma, Aun, zawsze na posterunku. I słuchajcie, klasyka gatunku, jaki czarna micha, wół roboczy, wilczy pędzelek, syntetyk pisofo-podobny, polecam. Tani, dobry i wie co robić. Słuchajcie, czym dzisiaj się golimy? Marcin z grupy facebookowej, kojarzycie na pewno, ogólnie rzecz biorąc, który z notabene nam tu pożyczył tą R41 GS. Zarzucił też kilka próbek i spróbujemy dzisiaj jedną z nich. Barrister and Man, o ile pamiętam, The Full Measure of Man, coś takiego ciekawego. Measure bynajmniej tutaj mamy. Tutaj będzie grafika, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanej nazwy. Wysilili się. Sporo tego ponapisali tutaj, żeby było ciekawie. Ładnie opisana próbka. Całkiem niemała. Jak to u Marcina, czyli dużo dobroci. W takim mikro aftershave'iku, czyli Acqua di Gio, nie Armani. Tutaj mamy AS-a, dokładnie do tej pozycji. Więc grafika nam się tutaj pojawia i
dosłownym tłumaczenia pełna miara człowieka. Taka jest tutaj nazwa tego mydełka. Co tu mamy? Coś fantastycznego. Tak, struny głosowe jeszcze lekko przekoszone i nos też, ale już naprawdę trzymajcie mnie za słowo. Zapachy nadal mam bez problemu. Tego objawu, że tak powiem, tutaj nie doświadczyłem, co kiedyś tam, że zapachów nie ma i tak dalej. Jest. Słuchajcie. Tytoń, ale w fajnym wydaniu. Nie jest to tytoń a la Puros, że jest tytoń koniec. Jedni mówią cygaro, drugi mówi papierochy. Nie. Tu jest tytoń w bardzo ładnym, przyjemnym susz tytoniowy. Tutaj jest przełamane to delikatnie drzewem sandałowym i niby jest tu wanilia. Może, ale to naprawdę w 5. rzędzie od tyłu. Tak naprawdę jest to właśnie bardzo przyjemny tytoń, bardzo fajnie drzewo sandałowe uzupełnienie. Lekka, bardzo lekkie złamanie, żeby to minimalnie było słodkie, ale to słodycz trzeba szukać w tym zestawie, więc naprawdę fajna sprawa, jeżeli chodzi o zapach. Jasno-brązowa masa, wilczy pazur od kolegi Tomka z drukarki 3D, idealny do próbek. Słuchajcie, wybieramy to, jak wilczy pazur to wilczy, zbieramy całą zawartość, a co? Jak na bogato, to na bogato, nie? Nabijamy do miseczki i zaraz będziemy się konfrontować także z tym mydłem. Jeszcze osobiście go nie miałem. Zapach już robi robotę, szczególnie na jesień. Świetne takie tytoniowe zapachy, ale nie te takie super ultra agresywne. To jest jeden z tych tak przyjemnych, fajnych, jesiennych, zimowych, wczesnowiosennych zapachów. Na pewno nie na jakieś 40 stopni w cieniu w lipcu. Słuchajcie, zmoczymy tego delikwenta i lecimy. Lecimy, wyrabiamy, będziemy sobie tutaj kontrolować. Właśnie lubię do nowych mydeł właśnie czarną Michał Jadiaki, bo mam i kolor, i kontrolę, i kontrast, i wszystko tutaj się zgadza. Mogę się skupić tylko i wyłącznie na pianie. A propos nazwy pełnej miary człowieka. Słuchajcie, należy podziękować. Poniosło mnie z tą wodą. Należy podziękować, bo tak mi się skojarzyło, jak wziąłem dzisiaj to mydło. Pełna miara człowieka. Czyli to, co człowiek sobą reprezentuje, jeżeli chodzi nie o materialne kwestie, tylko jaki jest, jakie ma czyny, kim jest tam w środku. I ostatnio w środę zeszłą zdarzyła mi się taka kwestia, czyli kolejna wiosna do tak zwanego ilości przeżytych wiosen, lat u Snowiego, czyli urodziny. I bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim, którzy złożyli życzenia, bo trochę mnie to przerosło. I jeżeli chodzi o prywatną ilość tak zwanego kontaktu, wszyscy wiedzą, jak mnie znaleźć, a ci, co wiedzą bardziej niż bardzo, jak mnie znaleźć, to jeszcze tym bardziej mają mnie na wyciągnięcie ręki, ale także na Facebooku, na Instagramie. Z wszystkich zakątków świata. Ja wiem, ktoś zaraz powie, Snowy, co ty się, gościu, podniecasz? Przecież to tylko wpisać happy birthday, wszystkiego najlepszego. Nie. Może ja jestem dziwny, ale odbieram to tak, że komuś może chcieć lub nie chcieć napisać. Komuś może chcieć napisać parę słów więcej, parę zdania, może nawet bardzo ciekawy wywód. Tak od siebie z głębi i dzisiaj z kranu. Bez łyżeczkowania zwanego łopatą. I naprawdę to, że komuś się zachciało złożyć życzenia albo nawet porozmawiać chwilę dłuższą, krótszą, nie będę gradacji tu wprowadzał. Każdy, kto zasygnalizował swoją obecność, bo mu się chciało, bo postanowił, bo chciał, żeby po prostu było milej drugiej osobie w ten dzień. Jeszcze raz wszystkiego bardzo, bardzo najlepszego w Waszą stronę, bo dziękuję Wam bardzo za taką reakcję. Bardzo to miłe, bardzo pozytywnie uzupełniło ten dzień, więc miłe to takie
po prostu, że czasami, a żyjemy w takich czasach, słuchajcie, że pieniądze rządzą światem, tylko money, 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 ile ja będę z tego miał i tak dalej. I w momencie, gdy jest jakikolwiek odruch niezwiązany z materialnymi kwestiami, to dla mnie zawsze, ale absolutnie nie zawsze będzie to milsze, przyjemniejsze, ciekawsze, taka zwyczajnie dobroć ludzka, która jest w odwrocie w dzisiejszych czasach, tak mi się wydaje. To jest pierwsza rzecz. Także jak już tą oficjalną sprawę mamy załatwioną, czyli moje podziękowania dla Was wszystkich, za każdemu z osobna i wszystkim razem za reakcję, to lecimy dalej. Słuchajcie, a propos mydeł, bo tak sobie patrzę, to trochę przesadziłem właśnie z mydłem szczególnie. Jeżeli chodzi o tą naszą Barster & Man próbkę, tytoniowe ciekawostki, to słuchajcie, tam jest tallow na pewno, tam jest kozie mleko na pewno, tam jest, z tego co widziałem, masło shea, kokoski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo ciekawych dobroci, jeżeli chodzi. Jeszcze kilka maseł, których nie znam z nazwy. Bynajmniej dużo tłuszczy roślinnych uzupełniających dobroć zwierzęcą. Czyli bardzo zaawansowana, ciekawa formuła. Zaczyna nam się tu robić coś tłustego, świecącego i ciekawego. I właśnie, chciałbym tak do młodych szczególnie, bo już z doświadczonych golarzy to niech sobie każdy robi co chce. Co mi do tego. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, czemu ja bardzo często preferuję tą miseczkę? Bo lubię mieć kontrolę nad pianą, lubię dawać taki przekaz, że warto, poznając mydło, niech sobie każdy później robi co chce, ale poznając mydło, fajnie się nauczyć wyrabiać pianę. Czemu? Z mydłem, słuchajcie, jest jak z autem. Jak kupisz sobie 30-letniego Oplastrę, to nie pchasz się na tor Formuły 1, żeby ganiać się z bolidami, bo się nie da. Ale jeżeli już będziesz miał ten bolid, no to przecież nie będziesz jeździł na pierwszych 2 biegach tylko dlatego, że po co mi tak reszta, bo przecież w tych fajne pierwsze 2 też cisną, nie? No nie jest tak. Wykorzystujesz całą moc maszyny. I tak samo jest, słuchajcie, z mydłem. Ja wiem, że najważniejszy jest poślizg, właściwości i tak dalej. Ale żeby je uzyskać, to są mydła, tak jak ta Opel Astra, którą przywróciłem, no, które nie dadzą nam po prostu genialnej piany, tylko wyłącznie dlatego, że to po prostu się nie da. Producent się skupił na poślizgu, coś tam wyjdzie, coś tam zaniknie, takie coś jak krem, pamiętacie? Pokazywałem Wam ostatnio, na głowie. Ale jeżeli producent, a już tu widzę, że Barster & Man zadał sobie trud stworzyć coś bardzo ciekawego, coś, co stworzy nam przy umiejętności, przy romansowaniu tego mydła z wodą, na bardzo, ale to bardzo ciekawą konsystencję. Więc nauczmy się od początku do końca wyrobić porządną pianę, żeby poczuć, co autor miał na myśli, co producent chce nam przekazać swoim produktem. Czemu wszystkie właściwości tej piany odpalą się w momencie, gdy ją dobrze wyrobimy. Tu nie chodzi o to, żeby troszkę wody zrobić, coś tam białego wyjdzie, coś tam nakładamy na twarz, poślizg jest. Okej, wszystko się zgadza. Nie tędy droga, moim zdaniem. Moim zdaniem. Ty sobie wyrabiaj jak chcesz. Ale jeżeli ja mam wyrazić tutaj swoją opinię, a szczególnie podpowiedzieć młodym adeptom tradycyjnego golenia, naucz się wyrabiać tą pianę. Poświęć jej trochę czasu. Niech ona jest gęsta, niech ona da Ci to, co da najlepszego w sobie, co ma i co Ty umiesz z jej tworzyć. Oczywiście, na początku każdemu wychodzi jak wychodzi, ale później już jest tylko coraz lepiej. Czemu? Żeby producent, który się tutaj namęczył i coś nam ciekawego dał, mógł się wykazać na Twojej twarzy. Żeby Twoja skóra i Twój zarost, i Twoja maszynka i żyletka też mogła poczuć, o co chodzi z tym mydłem. A przede wszystkim, najważniejsza rzecz, żeby wszystko robić zgodnie ze sztuką. Dochodźmy do jakiejś perfekcji, do jakiejś jakości, rozwijajmy się w tym. No nie ma czegoś takiego, jak ktoś w jakiejkolwiek dziedzinie mówi, jestem najlepszy, jestem genialny. No to dużo to o Tobie mówi. Ale w momencie, gdy się cały czas, z każdego momentu dnia, czy to jest ten bolid Formuły 1, czy to jest zwykłe auto, czy to jest kolejne golenie,
coś ciekawego dostrzeżesz, nauczysz się, zrozumiesz, to już jesteś o kolejny etap mądrzejszy. Nawet z jakością, umiejętnością wyrabiania piany, poznawania danego producenta, czy egzekwowania tego na skórze, obserwacji swojej skóry, sprawdzania, co nam pasuje, co nie, czy jest dany poślizg, czy wolimy bardziej gęstszą, czy bardziej uwodnioną pianę, ale dajmy jej szansę, tak po prostu. A przede wszystkim producentowi, skoro już poświęci ktoś swój czas, żeby to stworzyć, a przy okazji najważniejsza rzecz, skoro my wydaliśmy pieniążki na to, prawda? Słuchajcie, troszkę tutaj zmoczymy ten tłuszczyk, który tu sobie nadziałał i lecimy. Kość słoniowa, nie jest to śnieżno-białe, ale jeżeli mieliśmy brązowe mydło, bardzo przyjemnie gęsta, z tego co widzę, tak jak lubię, naprawdę, oj, jest fajnie, jest fajnie. Wiadomo, jak jest talą, Snowy ma banana na twarzy, ale oj tak, rozchodzi nam się ten tytoń, ten przyjemny tytoń. Wydaje mi się, że dużo ludzi, jeżeli, zresztą grafika tam pokazuje suszone liście na słońcu, jeżeli chodzi o kwestię tytoniu. Więc grafika nam tu już mówi, co mamy w zanadrzu, jeżeli chodzi o nuty zapachowe, a jeżeli chodzi o kwestię jakości piany, wygląda dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. Trochę ją tutaj dokończymy. Wody nawet dużo dałem, naprawdę dużo. No też. I przerobiła piana, więc jednym słowem jest w porządku, jeżeli chodzi o tolerancję wody. Nie ma jakiegoś dramatu, że w sekundę nam się szampon robi. Oczywiście wszystko ma swoje granice wytrzymałości, ale źle nie jest. Naprawdę. Źle nie jest. Dobra, słuchajcie. Już chcę się golić. Już chcę poczuć kolejny pojedynek. Już chcę wiedzieć co, jak, czemu. A przede wszystkim chcę być ogolony. Dobrze. Wygląda to ciekawie. Ustkę robimy jak pojedynek, to na poważnie. Bez żartów. I teraz tak. Spróbujmy. Najpierw rękaw się łapiesz, żeby nie było, że faworyzacja, że Polska to pierwszy, to najlepszy. Nie, spokojnie. Ale że mamy rączkę Mülle, które ma tak, jak widzieliście na filmie, genialne po prostu meletowanie. Chyba od King's Gillette się uczyli. To lepiej na sucho. Słuchajcie, lecimy. Pierwsze przejście z włosem, ta część twarzy do dzieła. Dwie maszynki ewidentnie zdecydowane w robocie. Tutaj nie ma żartów. Na tyle zdecydowani, sami widzieliście, że zarost słuszny, żeby wam nie skłamać w tym swoim pojedynkowaniu się z wirusem, wyhodowałem 4-5-dniowy, jakoś tak. Czyli coś, co się nie zdarza. Ale czemu nie? Skoro mamy taką sytuację. Okej. Erka jak erka. Pierwsze przejście czujemy. Połowa ludzikowie skutecznie robi robotę. Druga połowa drapie. Tak czy siak czujemy ją na twarzy. Bo czujemy. O. Ciekawe to wygląda. Lekki zez. Chociaż na oczy nie poszło. Tylko na gardło. Dobra. I teraz wyciągamy z wody mokrą husarię. I co? I nie boimy się trzymać jej mokrą ręką. No właśnie.
To już jest pierwsza przewaga, jeżeli chodzi o mylę. Ewidentnie używamy dla jasności, mimo że to jest głowica mix, tą z otwartym grzebieniem, z tymi ząbkami do góry zadartymi. Lecimy. Od pierwszego przyłożenia, jak ktoś uważnie oglądał mój film z otwartym właśnie grzebieniem, to tam mówiłem o tym. Czujesz żyletkę na twarzy, ale jest to przyjemniejsze. Jest to mniej drapieżne. Jest to bardziej akceptowalne dla większości golących, wydaje mi się. Wiadomo, maszynka indywidualna kwestia. Ale jeżeli ktoś by wziął do ręki erkę i ci, co erki średnio lubią właśnie za ten poczucie takiej jazdy na skórze przez żyletkę, to Husaria byłaby z tą maszynką, która by nie dała sobie z tego zrobić jakiegoś problematycznego argumentu. A skuteczność? Jak sami widzicie, jedna i druga. To naprawdę trochę było. Coś skubnęło Husaria, ale jeszcze nie cieknie. Jednym słowem, zobaczymy potem. Barrister Man, który nam tutaj Marcin podesłał na testy, no powiem szczerze tak. To, co w miseczce się wyrobiło, piękna, gęsta poezja. I na twarzy też jest. Owszem, na razie jeszcze pamiętajmy, bo trzeba być obiektywnym, olejek pracował. Teraz już go będzie znacząco mniej, ale ten smar, który za 3 z pędzla do miseczki, za 3. Ci, co oglądają koszykówkę, wiedzą, o czym mówię. Powiem szczerze, piękna piana, naprawdę. Piękna. To jest fajne, słuchajcie. Takie triki, fiki, miki na kamera uwieczni. A co? I to jeszcze ładnie tak w środeczek wpadł. No mówię, że za 3. Ewidentnie. Już jest dobrze. Już. Macie też tak? Golący się moi widzowie, że nawet jak jest taki dzień jakiś taki średni, jak dochodzisz do siebie, jak masz, nie wiem, chorobę, zły dzień, a po prostu zaduma, a po prostu szarowa jesienna za oknem, to zaczynasz się golić i te zapachy, i to poczucie, że zarost schodzi, i ta cała celebra jest dobrze. Od razu się banan na twarzy robi. Marcin będzie miał większego banana na twarzy, jak wróci ta maszynka cała do niego, więc wycieramy tą mokrą rączkę. Naprawdę mylę bez przesady. Poprzek. Pieprzyków nie ścinamy. O tak. Pierwsze przejście drapieżne, drugie już dzieje się. Już się szlif. I to poczucie, że żyletka rykowa jedzie i robi robotę. I ani jeden włosek tutaj nie ma racji bytu. To lubię w takich maszynkach, wiecie, że okej, masz żyletkę na twarzy. Okej, jest ona agresywniejsza. Okej, jest bardziej zdecydowana. I nie każdy to lubi. No ale po to tyle maszynek, że możemy sobie wybrać co kto dla kogo. Ale tutaj w momencie, gdy ta żyletka śmiga po twarzy, wiesz dobrze, że dzieje się i zaraz nie będzie dyskusji i znikną te wszystkie włosy.
Lecimy. Ewidentnie skrajnie lepsze. Nie. Jeszcze golenia nie będziemy oceniać. Trzymanie husarii. Naprawdę. Bezdyskusyjnie skrajnie lepsze. Czy mokra, czy sucha, mimo że węższa, mimo że krótsza. To po prostu leży w dłoni. W porównaniu z erką oczywiście. Jest to bardzo fajne, przyjemne, ciekawe moletowanie. Znam lepsze, ale erkę bije na głowę. Bez dyskusji. No tutaj ryczka pokazała punktowo, że się przejechała po skórze. Husaria jeszcze nie. Co tu mamy? Nadal poślizg. Bardzo przyjemny, bardzo fajny. Zapach jest i to jest właśnie fajne w tym baristerze, że to nie jest tak, że golisz się w misce szału, w miseczce, w tygielku niewyrobiony ze sklepu szał, a na twarzy nie ma zapachu. Jest. Jest tonowany, jest przyjemnie i gęstość tego mydła świetna. Po prostu bardzo, bardzo, bardzo przyjemny produkt. Osobiście twierdzę, że z tych tak zwanych kompletnych. Także jak ktoś chciałby wiedzieć, co myślę o Barister Men akurat tej serii właśnie, a dokładnie tym mydełku, bo nie wiem, nie przyglądałem się, czy inne są składem całkowicie różne, czy to jest baza jakaś wspólna i po prostu zapachy. To akurat to, czym dzisiaj się golimy, świetne. Naprawdę świetne. A szczerze, nie miałem przyjemności jeszcze z Baristerem. Japurek mi tam podesłał sławetną Marilyn Monroe, że niby mnie zapach zabije, a mnie ciężko zapachem umęczyć. Ja powiem szczerze, że no, jeżeli tamta tak samo tworzy na twarzy, patrzcie jak to się świeci. No smar. No i ostatnie przejście. Mylę, rączka do sucha. Dziękujemy mylę. Tak, poprosimy bardziej śliską rączkę. Będzie jeszcze zabawniej. Podwóz. Tu już po prostu dociągamy. Trzecie pokolenie pod skórą. I teraz pytanie. Lecimy z dołem w kulki? Idziemy na red alert? A co? Chyba lecimy. Wiadomo, skóra będzie reaktywna i coś nam powie. Piętnaście minut po goleniu nie będzie śladu. Ale zaraz podejrzewam, że może coś być. Więc lecimy. Wariacja. Jak na gładko. To na gładko. O ja. Skobana. Naprawdę można ją lubić, nie lubić, ale ona robi robotę i to jak robi. Niesamowita jest. I mokra husaria. A co za różnica? Jazda konna skuteczna, czy w lecie, czy w słońcu, czy w deszczu, czy w zimie. I tak jest z tą maszynką. Wyciągasz mokrą z kubka. Bez różnicy. Lecimy. Podwóz. To jest to, co mówiłem, słuchajcie.
goląc się i zamkniętym, i otwartym grzebieniem. Jeżeli miałbym wybrać, nie miksa, tylko albo masz tą, wybieram otwarte, naprawdę. Mimo że otwarta, chłopie, z takim gapem, zaraz będzie się działo. Jest przyjemniej. Nie wiem, jak to opisać. Otwarty grzebień w tej maszynce, moim zdaniem, zaznaczam, jest przyjemniejszy. Niż zamknięty. Ciężko to opisać, ale tak jest. Okej. Git. I jeszcze wariacja na dole i finish. Szok. Koniec. Słuchajcie. Koniec. I zimna woda. Tafla na twarzy. Naprawdę barister. Wow. Chylę czoło. Świetne mydło. 6. Czyli produkt świetny, kompletny. Moim zdaniem. Zapach bardzo ładnie zrobiony. Poślizg. Rewelacja. Piana dokładnie taka, jak lubię. Poświęć mi trochę czasu, a wyjdzie ci naprawdę smar. Jest nieźle. A najbardziej jest nieźle, bo tu nie ma nic. Wreszcie. Słuchajcie. Testujemy. Wycieramy, co by czujniki się odpaliły. I lecimy. Ciupek jakiś. Szkło, żuchwa, ta samo, szkło. Wnęka, jak to się mówi, absolutnie bardzo porównywalny poziom. Tutaj też, tutaj jest 0, bo tutaj, żeśmy poświrowali, jest 0. I powiem szczerze, niesamowicie. Poziom do golenia jest obłędny. Jednej i drugiej. I najbardziej zabawne, że zobaczcie. Tutaj totalnie nic. Tutaj jakieś pojedyncze kropeczki. Ale to są pojedyncze i to nie jest żaden dramat. Tego za sekundę nie będzie. Co nie zmienia faktu, że poziom do golenia jest absolutnie niesamowity. I nic tutaj nie jest problemem. Problemem jest tylko znaleźć zwycięzcę. Obie dogoliły świetnie. Jeżeli chodzi o poziom tak zwanego efektu finalnego, moim zdaniem i nie, to jest moje zdanie, ale proszę tutaj nie brać, że na pewno, bo tu nasze, to trzeba pochwalić. Już Wam mówię czemu. Moim zdaniem, patrząc na to, jak zareagowała moja skóra, jak zareagowała, że tak powiem, maszynka i żyletka na twarzy z takim zarostem ma naprawdę konkretnym, zwycięża husaria. I już Wam mówię czemu. Znowu, co Ty gadasz? Przecież to było porównywane i tak samo. Dokładnie. Pamiętacie kwestię? Osiągnijmy ten sam poziom bezszkodowo, ale że tak powiem z najmniejszym uszczerbkiem. I zobaczcie. Kropka. W trakcie golenia sygnalizowałem. One robią praktycznie to samo, tak samo, z tą samą efektywnością, ale husaria jest przyjemniejsza. Żyletka na skórze płynniej idzie. Nie ma tego efektu takiego dosyć naprawdę, każdy erkę zna, skutecznego jechania po skórze. A efekt finalny jest absolutnie ten sam. Więc mógłbym powiedzieć remis, bo jeżeli chodzi o efekt absolutnie do cięcia, remis. Z delikatnym wskazaniem na husarię. Czemu? Bo robi i potrafi zrobić to samo, ale w moich rękach. Może dla Was będzie coś innego. O, zobaczcie, widzicie? Ale właśnie przez takie coś delikatniej, spokojniej. I poczucie też żyletki jest
bardziej kulturalnie skuteczniejsze, ale spokojniejsze. Więc dogoleniem remis z wskazaniem na husarię. Taki delikatny zwycięzca. Tak jest moje zdanie. A jeżeli chodzi o nieobiektywne, bo wprowadziliśmy już jakiś czas temu to którą bym chciał, znowu, jeżeli byś chciał, już nie patrz jak goli, jako goli, którą byś chciał? Husarię, bez dyskusji. Czemu? Po pierwsze, jest to unikat, ikona. Po drugie, jest to nasza maszynka. Po trzecie, stworzyło go, owszem, koordynował jeden człowiek, ale stworzyło go po części społeczność tradycyjnego golenia. Wizualnie, za rączkę, za wygląd, za utrzymanie, funkcjonalność. Ewidentnie jest lepsza, moim zdaniem, od R41GS, która nie odstaje. Nie jest to bubel, nie jest to brzydka maszynka, jest ładna, jest świetnie wykonana. Jest może rączka całkowicie mniej funkcjonalna, ale ona nadal jest i można bez problemu ją nabyć, jeżeli byśmy chcieli. A to jest unikat. Tak po prostu. Więc i za to, jak wyglądają, i to, jakie miejsce są, że tak powiem, w szeregu, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie, i to, jak ona powstała, bezdyskusyjnie husarię bym chciał. Jakbym miał wybierać. Na erkę zawsze może być czas i miejsce. Słuchaj, wszystko tutaj już nam wsiąkło. Zabieramy się za AS-a. AS-a tego tu, jeżeli chodzi o Barrister and Men, bierzemy tą mikro buteleczkę szklaną, wyciągamy. Kryza Ultra, po prostu jej nie ma, dlatego że jest taka średnica, to trzeba się naprawdę namęczyć, żeby coś tu wyszło. Marcin nam napakował sporo dobroci. Alkohol jest. Oczar wirginijski jest. I wcale nie jest jakiś długi skład. Krótszy niż w mydle. Acz też zaawansowany. Co tutaj mamy? Ewidentne podbicie tych zapachów tytoniowych. Taki mocny, naprawdę. To teraz tak buchnęło, że szok. Piękny zapach tytoniu. Bardzo fajnie wymieszane. Jeżeli mydło było intensywne zapachem, to AS to po prostu podbija taką moc. Czyli tak jak lubię. Pamiętacie, że czemu Stirlinga lubię? Bo lubię czarno-białe, mocne zapachy. Albo coś nie pachnie, albo pachnie. I tak samo jest tu. To po prostu pachnie. I to pięknie pachnie. Jest właśnie to samo, co w mydle. Ten zapach tytoniu, tego suszu jest przyjemny. Nie jest taki papierosowaty. Nie palę cygar, ale podobno cygary potrafią fenomenalnie pachnieć. I wydaje mi się, że to jest jeden z tych zapachów. Pięknie. Naprawdę pięknie. Gdzieś tam podobno są cytrusy według producenta. Wiecie co? Jak je znajdę, dam wam znać, bo ja ich tu w ogóle nie czuję. Ale za to czuję świetny, męski, jesienny, zimowy, piękny zapach. Jeżeli ktoś lubi tytoń i kwestie nut tytoniowych, suszu, mydło dla niego. Aftershave też dla niego, bo jakość genialna. Słuchajcie, dziękuję wam za genialny, świetny, bardzo przyjemny, efektywny pojedynek. Dwie świetne maszynki, żeby nie było. Obie są genialne. Obie są na poziomie już zdecydowanie agresji, naprawdę konkretnego. Co nie zmienia faktu, że obie robią robotę. I teraz tak, czy te zdecydowane sprzęty są dla Ciebie, czy wolisz jednak spokojniej i nawet jeżeli nie jest to wszystko wyślizgane na szkło, to już nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do Ciebie. To Ty decydujesz, jak bardzo zdecydowaną, agresywną maszynkę jest. Bo ja jestem z tych, którzy twierdzą, że agresja jest w maszynkach, bez przesady. Co nie zmienia faktu, że takie maszynki w dobrych rękach, jeżeli chodzi o zrozumienie tej maszynki albo preferencje, potrafią dać świetne golenia i nie należy demonizować, że jeżeli coś jest bardzo zdecydowane, to jest złe. Nie. To może co najwyżej nie być dla Ciebie. A jeżeli chodzi o te maszynki, jedna i druga jest świetna, ale jedna jest we wszystkim, no po prostu troszkę lepsza. A przy okazji nasza. A wtedy zawsze serducho zabije szybciej. Dziękuję Wam bardzo za ten film, za ten pojedynek. Już widzimy się w następnym filmie. Co, jak i czemu. Już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.